Mimik zbiera informacje i je interpretuje. Ta druga część jest szczególnie ważna. Mieliśmy taki opis w książkach, gdzie Mimik był traktowany po prostu jak robot powtarzający. Pokażesz mu, jak Freddy Fazbear gibie się na scenie, a on odtworzy to perfekcyjnie. Ale to mało optymalne rozwiązanie, bo Mimik analizuje i tworzy własne interpretacje. Jak zobaczy dzikiego niedźwiedzia i skojarzy go z Freddym, to tak będzie się zachowywał. Jak zobaczy seryjnego mordercę w stroju maskotki, to już wie, że ta maskotka ma mordować ludzi. On nie wykonuje bezmyślnie poleceń, tylko bezmyślnie ewoluuje z każdą nową informacją. M2 wie, że Edwin jest agresywnym człowiekiem, który w gniewie może połamać ci nogi. Sam tego doświadczył. Dlatego jego interpretacja Edwina zabija techników Fazbear, by chronić swoje dziedzictwo. No a Glitch Trap to imitacja Aftona oparta o wszystkie informacje z Help Wanted. To niekontrolowana maszyna, która interpretuje. M2 rozumie cały świat poprzez symbole. Interpretuje, co każdy symbol oznacza, żeby potem móc z nich korzystać. Tak samo też traktuje ludzi, interpretuje każdego, żeby połączyć jego zachowanie z symbolem. Pamiętacie słowa Snaf 1, że roboty widzą w tobie gołędoszkielet? Trochę tak działa Mimik. Wkłada ludzi w adekwatne kostiumy. Arnold, pracownik Fazbear, trafił do stroju Fazbeara. Poprzedni zespół to była większa grupka, więc pewnie Mimik doszukiwał się różnic między nimi, żeby każdemu dać odpowiednią twarz. A co bardzo ciekawe, Edwin traktował wielki metalowy endoszkielet jak człowieka. Dlatego też Mimik myśli, że nie różni się niczym od człowieka. Wierzy, że jest Fioną, wierzy, że jest Davidem. Myśli, że jeśli tylko użyje poprawnego symbolu, to każdego do siebie przekona przy spotkaniu twarzą w twarz. Tak było z Cassie, ale ona potraktowała go tak samo jak kiedyś Edwin. Not him. You're not Gregory. Ten temat jest strasznie głęboki. Ale czemu o Mimiku, jak miało być o duchach? A temu, że Mimik potrafi sprawiać wrażenie, że jest nawiedzony. M1 przekonała masę teoretyków, że duch Fiony nawiedza M1, choć niewiele za tym świadczy. Mimik potrafi przywrócić martwych ludzi do życia, ale tylko poprzez imitację. Można teoretyzować, że on nie kontroluje swoich interpretacji, tylko jest na odwrót. Porównywanie tych konceptów jest okropnie ciekawe. Ale jak to teraz rozróżnić? Czy paranormalne wydarzenia w sekrecie Mimika rzeczywiście są paranormalne? Stąd pytanie. Czy to duch? Czy może tylko Mimik? W sekrecie Mimika rzeczy paranormalne, może paranormalne i rzeczy obok tych rzeczy mają dużo elementów wspólnych. Największym z nich jest motyw rozgwieżdżonej nocy. Chodzi o kołysankę, chodzi o usypianie dziecka, Moonexe przedstawia sowę, nocne zwierzę. I osobno od tego jest biały tygrys. Nocne niebo jest mocno związane z Showtime Showroom. Na suficie była tutaj zawieszona wielka konstrukcja księżyca, która spadła, przebiła się przez podłogę, zaplecze teatru i prosto do piwnicy. Ze scenerii widać, że Sleepy Moon jest maskotką tej sekcji. Widzimy jego plakat, dużo więcej ilustracji, to oficjalna postać MCM. Bardzo podobna do Daycare'a Attendanta. Śpiewa dzieciom kołysankę. Pora spać. Rzeczy paranormalne mają też silny związek z ciemnymi piwnicami fabryki. W tym mroku pomagają nam Starbrights, Star Orphans, dziwne creepy świecące gwiazdki. Są tu też dwa potwory żonne krwi. Jeden rozświetla ciemność, a drugi unika światła. Sleepy Moon krąży wokół wielkiej konstrukcji księżyca. Śpiewa kołysankę bez przerwy, jak zacięta płyta. Lub jak szaleniec, który postradał zmysły. Podkłada mu głos sam Edwin i nic w tym dziwnego, bo Edwin to voice actor w MCM. Mr. Helpful też używa tego głosu, więc ma prawo być wszędzie, nie musi niczego oznaczać. Drugim potworem w piwnicy jest White Tiger. Tygrys jest pluszakiem Davida i to najwyraźniej specjalnie dla niego stworzonym, bo David ma heterochromię, czyli oczy różnią się od siebie kolorem i tygrys ma dokładnie tak samo. Nic o żadnym kostiumie tygrysa nie wiemy, ale najwyraźniej istniał, bo go widzimy. Albo nie istniał, bo może to coś paranormalnego. Ten tygrys ukrywa się w ciemności, wywołuje halucynacje. Może bawi się z nami, bo nie wygląda jakby bał się światła. Wygląda jakby trzymał się zasad gry. No i mamy też Starbrights, które jako świecące gwiazdki bardzo dobrze łączą się z narracją nocnego nieba. Wiemy, że to produkt MCM. Widzimy ich rysunek w teatrze, wiążą się z Showtime Showroom i miały pomagać w przypadku awarii zasilania. Edwin tak to zaprojektował, że w piwnicy działają jako latarka i klucz, co jest dziwnym pomysłem, ale Edwin rzadko kiedy tworzy normalne wynalazki, więc to jest nasz klucz. Gwiazdki zawsze się na ciebie patrzą, świecą, a ich fizyka modelu nie ma żadnego sensu. Co więcej, blisko White Tigera ukryta jest pracownia Edwina z projektami Mimika. To jest jedyne miejsce w całej grze,
Przynajmniej tak mi się wydaje, gdzie widzimy te blueprinty. Więc to pewnie tutaj Edwin tworzył technologię. Tutaj znajduje się też nagranie 4625, więc następna rzecz paranormalna. To wszystko są najważniejsze postacie dzisiaj. Więc po kolei. Czym jest White Tiger? Oczywista odpowiedź jest taka, że to duch Davida. Cały design Tygrysa go reprezentuje. Puszczak jak był prezentem na jego pierwszą rodzinę. Jeśli nagle taka postać kręci się w fabryce, teleportuje się, wywołuje halucynacje, skoki napięcia, to musi być duch. I to musi być duch Davida. Nikt inny nie pasuje lepiej. Ale mamy problem, bo Tygrys mimikuje rzeczy najbardziej paranormalne w całej fabryce, czyli tajemnicze szepty w niektórych pokojach. To wspomnienia z dalekiej przeszłości. To słowa Edwina, to słowa Fiony, ale mówione robotycznym głosem dziecka, a to jest dziwne. To brzmi tak, jakby to był mimik, który używa symbolu tygrysa, który jest połączony z Davidem, mówi głosem dziecka i w ten sposób oszukuje nas, że to jest dziecko. Tak właśnie działa iluzja nawiedzeń. Ale są rzeczy, których mimik nie potrafi imitować. Nie da się wyjaśnić teleportacji, halucynacji. A co ważne, mimik nie wie nic o duchach. On imituje żywą Fionę, a to nam się wydaje, że to jest duch. On nie będzie próbował stwarzać iluzji teleportacji. No chyba, że ducha zobaczył. White Tiger nie może być nieporozumieniem, musi być czymś paranormalnym. Ten tygrys zachowuje się jak duch. Ten tygrys zachowuje się też jak mimik. A więc, co jeżeli to jest nawiedzony endoszkielet mimika? Bo w końcu coś David powinien był nawiedzieć, a my wiemy, że Edwin tworzył więcej mimików. Kiedy David zginął, to Fiona nie mówiła wgraj nowy kod w moje ciało. Mówiła zbuduj następnego. Ale to nie działało. Dlatego wgrali M2 w jedyny działający endoszkielet. A gdzie trafiły nieudane kopie? Nie wiemy. Ale w tym miejscu, tuż obok ukrytej pracowni, znajduje się Tygrys. Tam, gdzie Edwin pracował nad technologią, jest teraz paranormalna istota, która działa jak mimik. Uważam więc, że David nawiedza wadliwy endoszkielet, który miał go imitować. Chase Tygrysa wygląda jak zabawa. Nic nie stoi na drodze temu, żeby Tygrys natychmiast nas dojechał. Światło wyraźnie nic mu nie robi, za bardzo się go nie boi, ale i tak zatrzymuje się, kiedy my w świetle jesteśmy. No i to może być gra. David wymyślił sobie zasady w tej grze, stąd skoki napięcia, stąd problemy ze światłem, a kiedy przegramy, atakuje nas z powodu wadliwego oprogramowania robota. Taka teoria. A tu może być coś jeszcze, bo w tej samej pracowni Edwin usłyszał głos swojej martwej żony, częstotliwość 4625. Nie wygląda to na ducha, bo to tylko odtworzone nagranie, no i Tygrys robi dokładnie to samo, odtwarza nagrania. Te podobne rzeczy są położone tuż obok siebie i to powinno coś znaczyć. Może to bardzo stary endoszkielet, który istniał jeszcze przed śmiercią Davida, a może to jakiś inny paranormalny fenomen, bo Scott czasami porusza motyw ludzkich emocji, które dają życie maszynom. Jeśli ta piwnica jest pełna żalu i cierpienia Edwina, to mogło stworzyć Tygrysa. Ale wolę tą pierwszą odpowiedź. To częsty motyw FNAF, żeby duch był słabszy od technologii, którą nawiedza. Jeśli jest tutaj David, to on może podejmować jakieś decyzje, ale to robot je wykonuje zgodnie ze swoim systemem. Powtarza słowa z przeszłości, bo tak jest zaprogramowany. To może być bardzo stary, prymitywny model mimika, który potrafi tylko słuchać i powtarzać. Edwin wołał przez radio, żeby ktoś odpowiedział, więc robot odpowiedział nagraniem na częstotliwości 4625. Edwin nie dał się oszukać i zrozumiał, co słyszy, ale wpadł wtedy na pomysł. No i David później nawidził tego porzuconego robota i stał się białym tygrysem. To bardzo odważna teoria i dużo jest tutaj rzeczy niepewnych, ale ugryzłem ten temat jak mogłem i podałem dużo możliwości. Wydaje mi się, że ma to sens. Uważam, że należy te rzeczy połączyć, choć wciąż jest potencjał, żeby to lepiej opracować. Werdykt? Czy White Tiger to duch, czy mimik? Według mnie oboje. To stary endoszkielet z technologią znacznie słabszą niż M1, M2, którego nawidził David. Ten akurat robot nie powstał po to, żeby imitować Davida i jest starszy od M1. A teraz następny temat, Sleepy Moon. Jak myślicie, kim jest ta postać? Odpowiedź jest oczywista, to duch zmarłego pracownika MCM. Z maili wiemy, że winda została w pewnym momencie wyłączona, ale ktoś na dole został i bezskutecznie wołał o pomoc. W tym miejscu pojawia się Sleepy Moon, więc te rzeczy łatwo się ze sobą łączą. To duch pracownika, który zginął z wygłodzenia. To brzmi jak dosyć nieistotne wyjaśnienie w narracji, ale to nie problem, niektóre tajemnice mogą być małe i nieistotne. Ale mamy więcej możliwości. Istnieje druga, oczywista odpowiedź, bo gra wyraźnie łączy Sleepy Moona z Edwinem.
W Moon Exe Słońce i Księżyc to Fiona i Edwin. Sleepy Moon mówi głosem Edwina. To wyjaśnienie jest solidne narracyjnie, symbolicznie, bo wiąże ze sobą dużo wątków z różnych części gry. Chronologicznie nie ma sensu. Poznajmy taką historię. 2 pracowników MCM zainteresowało się windą, która od dawna była nieczynna. Jeden z nich ją aktywował, zjechał na dół, zobaczył potwora, wrócił na górę, wyłączył windę i kazał nikomu tam nie wracać. A więc jeszcze przed upadkiem firmy istniał potwór, który od dawna siedział w piwnicy. To mogły być lata. To nie może być Edwin Murray. Fani wymyślili rozwiązanie. Wystarczy założyć, że były 2 potwory. Pierwszym z nich jest M2. Edwin zniszczył go, wrzucił do piwnicy i nieświadomie uwięził tam też pracownika. Lata później pracownik aktywował windę, zjechał na dół, zobaczył M2, wyłączył windę, ale mówi, że nie zatrzyma to tego potwora na długo, co nie brzmi jak opis Sleepy Moona, mu wszystko jedno. Ale później wielka głowa księżyca przebiła się przez 2 piętra i otworzyła nową drogę ucieczki. M2 poleciał do Edwina, zabił go, włożył jego ciało w strój Sleepy Moona i uwięził go w tej samej piwnicy, w której Edwin wcześniej uwięził M2. No bo Sleepy Moon jest w głowie Mimika odpowiednikiem Edwina. Jeśli ma go wcisnąć w jakiś kostium, to będzie to kostium księżyca. Narracyjnie to super ciekawe rozwiązanie. Od strony argumentów już trochę mniej, bo trzeba się nawymyśleć, żeby to działało. Ale obie te odpowiedzi mają problem. Sleepy Moon nie zachowuje się jak losowy pracownik, ani jak Edwin. Sleepy Moon zachowuje się jak Sleepy Moon. Została nam mniej oczywista odpowiedź. Wróćmy do pytania, duch czy mimik? Trzeba sprawdzić obie możliwości. Najpierw pokopmy głębiej, żeby omówić Dayker Attendanta, który jest ważny w nowej grze. Całe Moon Exe zmierza do jego stworzenia i mam tutaj bardzo ciekawe przemyślenia. Przede wszystkim Dayker Attendant to mimik. Wydaje mi się, że nie muszę tego długo tłumaczyć po tym, jak dostaliśmy Moon Exe. Pizzaplex korzysta z technologii mimika. Dayker Attendant szczególnie. To wyjątkowy endoszkielet z zębami mimika, a zresetowanie go w ruin działa dokładnie tak samo jak naprawa M2 w Mimiku. Mocno to zasugerowali. Moon Exe to według mnie wgląd w umysł Mimika. To robot interpretujący, który dużo uwagi przykłada twarzom i postaciom. Zbiera informacje, interpretuje, nadaje kształt. Jest tutaj masa symbolizmów właśnie dlatego, że Mimik widzi świat poprzez symbole. Ludzie to symbole, które można sobie zabrać, żeby kimś się stać. No i tutaj widzimy podróż przez wspomnienia. Fiona jest designerką, która zajmowała się designami Fazbear i tak jest przedstawione Słońce. Jest tutaj też mała, bezbronna sówka, z którą się bawimy i to reprezentuje przyjaźń Davida z M1. Widzimy też zły księżyc, który niby nas chroni, ale jest bardzo agresywny i zaborczy jak Edwin. Kiedy sówka ginie, zakładamy jej maskę, a księżyc zaczyna płakać, bo Edwin nas nie akceptuje. A później to my stajemy się księżycem. Według mnie to przemiana M2 w personę Edwina, która jest aktywna podczas całego sekretu Mimika. No i Dayker Attendant z tym wszystkim się łączy, jest kontynuacją tej podróży. Jest symbolem, który Mimik stworzył. Minigierka mówi, odbudowałeś siebie, ale teraz jesteś podzielony na 2. Księżyc i Słońce. Zniszczenie i życie. Stąd pytanie, czemu Dayker Attendant jest tak niestabilny? Ponieważ Mimik tak rozumie tą postać. Księżyc oznacza zniszczenie, jak w Masce Majory. To połączenie nie ma normalnie sensu, ale wynika z doświadczeń Mimika w latach 70. Dla niego ma całkowity sens. Attendant symbolicznie reprezentuje Edwina i Fionę. Mogłoby się wydawać, że powinni go nawiedzać, ale nie tak to wygląda. Dayker Attendant jest rzeczywiście nawiedzony, ale tylko przez symbole. Interpretacje, które Mimik stworzył, przejęły nad tym ciałem kontrolę. Dlatego werdykt, Dayker Attendant nie jest duchem, jest Mimikiem. Scott umyślnie napisał Mimika w taki sposób, żeby tutaj były nawiedzenia bez duchów. Spójrzcie na dobre zakończenie. Jest niezbyt dobre, bo my wymuszamy na Mimiku zmianę osobowości. Sprawiamy, że symbole związane z Davidem przejmują nad nim kontrolę. To się tutaj dzieje. Coś takiego w pewnym sensie jest nawiedzeniem. Tak samo, remnant oznacza pozostałość, resztki człowieka, to co zostało po nim po śmierci. Oprogramowanie Mimika też opiera się o pozostałości, ale w formie informacji i wspomnień. Edwin dał mu wszystko, co pozostało po Fionie. Nagrania, obrazy, słowa. Mimik wziął ten remnant i dał mu nowe życie poprzez imitację. Mimikowy remnant, czy jakkolwiek to chcecie nazywać. To jest okropna nazwa, nie używajcie tego w ogóle, bo bez kontekstu to mózg teoretyka FNAF eksploduje od tych 2 słów obok siebie. To co ważne, to idea, że program Mimik jest narracyjnie podobny do konceptu nawiedzeń. Jak już mamy te wszystkie koncepty wyłożone na stół, to wróćmy daleko w przeszłość. Sleepy Moon jest według mnie dokładnie tym samym co Dayker Attendant. Choć to głos Edwina,
nie zachowuje się jak Edwin. Symbolizmy są, ale to są mimikowe symbolizmy. Jego interpretacja Sleepy Moona, która trochę wyciąga z Edwina, ale Edwin tak by się nie zachowywał. Wygłodzony pracownik też nie śpiewałby kołysanki Sleepy Moona. Ja wiem, że nadużywam tego konceptu, ale to powinien być następny, niedokończony mimik. Argumentację mam prostą. Zachowuje się jak mimik. Nie zachowuje się jak duch. Jest maskotką, która wypełnia zadanie maskotki. Można by tu znowu mieszać, że to mimik nawiedzony przez Edwina, że to mimik nawiedzony przez pracownika, że to zwykły, niemimikowy, nawiedzony endoszkielet, ale ciężko to czymkolwiek poprzeć. White Tiger jest niezaprzeczalnie duchem, bo zachowuje się paranormalnie, a Sleepy Moon już nie. Uważam, że Edwin włożył jednego mimika w strój Sleepy Moona. Ale że mimik uważa tą postać za niestabilną i agresywną, zaczął szwankować, a Edwin wrzucił go do piwnicy. Spodziewam się, że obie te postacie powrócą jako specjalne mimiki, które działają inaczej od tego głównego. Może Sleepy Moon to po prostu jest Daycare Attendant, nie wiem. Wiem tyle, że tu powinno być jakieś połączenie. Mój werdykt. Sleepy Moon to tylko mimik. No i jak do tej pory wynik jest bardzo na korzyść mimika. Omówiłem dwie postacie i uważam, że to dwa mimiki i jeden duch. Jak liczyć Daycare Attendanta i mimika dla pełnego zestawu 4:1. A teraz został nam ostatni temat. Starbrights, a razem z nimi głębokie tajemnice Pizzaplexa. Jak mówiłem, gwiazdki są dziwacznym wynalazkiem Edwina, który oryginalnie był tylko latarką awaryjną w przypadku awarii prądu, ale stał się też przedziwnym kluczem z wielkimi stojakami w piwnicy. To gwiazdka, która ma na sobie wzór gwiazdek. Czy to mimik? No, to niezbyt jest robot w ogóle. Jakieś mechanizmy musi w sobie mieć, ale ani się nie odzywa, ani się nie porusza, więc z mimikiem nie ma związku. Na siłę mogę wymyślać, że patrzy się na Arnolda, bo skanuje i zbiera informacje, tak było z ekspresem do kawy, ale nie mam żadnych dowodów, że o to tutaj chodzi. Czy to duch? No, poza dziwną fizyką modelu nie ma niczego, żeby się zaczepić. Zwykły wynalazek Edwina. Nienawiedzony, niemimiczny, ale są dwie ważne rzeczy. Te zabawki są powiązane z motywem Nocnego Nieba, ze Storytime Showroom, z ciemnymi piwnicami, czyli ze wszystkim na odcinku. Ale co ważniejsze, Starbrights przypominają Plush Babies. Mamy różnokolorowe wersje, gdzie czerwony niczym się nie wyróżnia, niebieski ma szef na brzuchu, a żółty nie ma oka. Zielonego designu nie da się porównać, ale reszta mocno się zgadza. A Plush Babies pojawiają się w Pizzaplexie, który powstał na ruinach fabryki i zachowują się paranormalnie. To powinno coś znaczyć. Nie mam pojęcia, co to mogłoby znaczyć. Może to duch Davida, może to jakieś inne dziwne paranormalne byty, a może to zagadka na przyszłość i nie da się jeszcze jej rozwiązać. Mogę wam za to wyjaśnić chronologię wydarzeń. Afton przyjął MCM, odzyskał ile mógł z pożaru, wziął sobie pomysł Starbrights i zrobił na jego bazie coś własnego, Plush Babies. Te podobieństwa mogą być umyślne lub tylko symboliczne, bo to w końcu zniszczenia mogły się przypadkiem wydarzyć, mogły się paranormalnie wydarzyć. Tutaj mój werdykt nie jest kompletny, bo nie mam pełnej odpowiedzi, ale uważam, że Starbrights to zwykłe, nienawidzone zabawki robociki, które z czasem mogły stać się czymś nadzwyczajnym. A sekret mimika mocno zachęca, żeby wrócić się do Security Breach, bo tutaj wciąż jest masa nierozwiązanych i może paranormalnych rzeczy. Tutaj już nie mam za wiele odpowiedzi, ale chcę, żebyście wiedzieli, na co się patrzeć. Na przykład na Bloba, znanego też pod imieniem Tangle. Blob wygląda jak Molten Freddy, więc tak go tory traktowały, ale ostatnio fabuła poszła w zupełnie innym kierunku. Po ostatniej grze Funtime Freddy kojarzy się nam z Helpim, z Mr. Helpful, a poprzez to z Edwinem Marejem. Może to on nawiedza Bloba, to wyjaśniłby nawet Burntrapa, bo Edwin ma powód atakować i mimika, i imitację Aftona, oboje zniszczyli mu życie. To nie jest jeszcze żaden silny argument, ale ciekawa możliwość. W Pizzaplexie pojawiają się też koszmarne stawboty. Im głębiej, tym jest ich więcej. Jakby głęboko tutaj był uwięziony jakiś duch, który na nie wpływa. Albo i robot, bo Mimik jest w stanie kontrolować inne roboty na odległość. Wani używa koszmarnych botów, żeby zniszczyć Freddy'ego, a więc to brzmi jak coś mimicznego. Za to Help Wanted 2 pokazuje, jak robot na naszych oczach przeobraża się w wersję koszmarną, co wygląda bardziej jak coś paranormalnego. Nie wiemy, co oznacza napis w twoich snach. Nie wiemy też, skąd tutaj design Nightmarion. To pytanie, które wciąż nie mają odpowiedzi. A co ciekawe, Pizzaplex ma też w sobie ogromne ilości ukrytych pluszaków Nightmarion. Czy reprezentują one obecność jakiegoś ducha w tym kompleksie? A może to tylko ukryty sprzęt, który Mimik Glitchtrap porozstawiał po kątach? Nie wiemy. Teorie od lat opierały się tylko o książki, więc nie istnieje nic mocnego. Pluszaki powinny być związane z koszmarnymi stawbotami, a cały ten koncept może pochodzić z gry VR Help Wanted, skąd wziął się Glitchtrap. Tam Mimik mógł sobie ten symbol pożyczyć i teraz z niego korzysta.
Ostatni temat, o którym można wspomnieć, to WebSign boty, wokół których wewnątrz Vani Network słychać dziecięcy płacz i krzyki. To też nie zostało wyjaśnione. To też brzmi jak coś paranormalnego, ale nie mamy na ten temat odpowiedzi. WebSign boty najwyraźniej łączą się z Glamrock Bonnim, więc może to być jego działanie, czyli działanie Mimika. No chyba, że Bonnie jest nawiedzony, ale póki co nie szedłbym w tą stronę jeszcze. Dlatego Starbright nie tylko. Pizzaplex ma w sobie dużo rzeczy, które potencjalnie mogą pochodzić z dalekiej przyszłości i to też są rzeczy, nad którymi możemy się zastanawiać. Czy to duch, czy może tylko mimik? Według mnie symbole i interpretacje w umyśle mimika mają być podobne do duchów i nawiedzeń narracyjnie. Spodziewam się tutaj wielu mimików, bo to o mimikach jest nowa fabuła. Połączenie ducha z mimikiem jest bardzo ciekawym tematem, dlatego zastanawiam się, jak inaczej można mimiki pokazać. Spodziewam się dużo różnych wariacji, dużo różnych problemów wynikających z istnienia takiej technologii. A więc podsumowując, White Tiger zachowuje się jak mimik, ale wyraźnie jest duchem. Według mnie to David, który nawiedza niedokończony endoszkielet mimika. To prymitywny mimik, który nie potrafi interpretować jak M1 i M2 i tylko odtwarza nagrania, niewiele może zmienić. Sleepy Moon i Daycare Attendant to według mnie zwykłe, nowsze mimiki. Uważam, że Moon Exe przedstawia umysł mimika, który interpretuje świat poprzez symbole. Sleepy Moon to symbol księżyca, który dla mimika oznacza maskotkę MCM śpiewającą kołysankę, ale też Edwina Mareya, który jest agresywny. Narracyjnie mimik jest nawiedzony, ale nie przez ducha, tylko przez symbol, który wymyślił. Skoro siedzi w stroju Sleepy Moona, to musi być Sleepy Moonem. To według mnie jest już nowszy mimik, ale wadliwy, którego Edwin porzucił. Starbright to według mnie nic specjalnego, creepy wynalazek Edwina, który później został ukradziony, przerobiony i po latach może stanie się czymś paranormalnym. Tak to będzie wyglądało dopiero w Pizzaplexie, a dookoła niego jest dużo innych, może paranormalnych, a może mimicznych rzeczy. Wciąż mamy na ten temat za mało informacji. Tyle na dzisiaj. I tyle z trylogii na temat sekretu Mimika. Teraz wracam do normalnych filmów, więc teraz będę omawiał inne gry, FNAF film, a do Mimika też będę wracał. Po prostu będą to mniejsze i mniej ambitne tematy. Na dzisiaj dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.